الله أكبر الله أكبر. دخول مدينة الرفعت الآن. الله أكبر والعزة لله. عاد عدير بإذن الله. وبلغوا عمامنا شويط بالأخص. ذيك المرة مصنعين طيارة ويهدون أخوة الحدبة. يقولون صار عندنا طيارة احنا والبوسراي والقلاعين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بإذن الله تطير به العدير إن شاء الله إن شاء الله. عدير الا عدير انتم توصفونا به بدنا نوصفكم به. الرامي اول ما نقسم على الدير الا عدير مطار الدير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الحمد لله تم أسر 45 إلى 50 عسكري في خناصر. ونوجه رسالة لعصابات الأسد: اسلم تسلم. اليوم في خناصر، غدا بإذن الله في حمص. اسلم تسلم اسلم تسلم. هذه رسالة لعصابات الأسد. ونوجه رسالة إلى أهلنا في المحرر أن إخوانكم المجاهدين صدقوا ودخلوا هذه المناطق، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله الفتح والتمكين ونسأل الله الفتح والتمكين. وصول الدبابات إلى حمام دوار السباهي. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu wojny w Syrii. Trzeci odcinek z tego cyklu, który poświęcam wydarzeniom z tego bliskowschodniego państwa, gdzie od 27 listopada mamy do czynienia z pełną eskalacją po ponad 4 latach, właściwie niemal 5 latach względnego spokoju, stabilizacji i utrzymywanego zawieszenia broni. W ostatnich 2 odcinkach tego cyklu informowałem Państwa o wydarzeniach z pierwszych 3 dni działań organizacji dżihadystycznych, z jednej strony Hayat Tahrir al-Sham, a z drugiej Narodowej Armii Syryjskiej kontrolowanej przez Turcję, które rozpoczęły działania ofensywne wymierzone w wojska syryjskie, a więc w lojalistów wobec Bashara al-Assada, a także wyjaśniłem przyczyny tej operacji, skalę postępów, a także przyczynę skali tej postępów i przyczynę porażki wojsk syryjskich. W dzisiejszym odcinku skupię się na wydarzeniach z ostatnich 2 dni, zarówno na polu walki zbrojnej, postępów organizacji dżihadystycznych. Powiem o tym, czy armia syryjska zaczęła się organizować i zaczęła stawiać właśnie zorganizowany opór, czy też cały czas postępuje jej dezorganizacja. Porozmawiamy również o tym, czy informacje z Damaszku odnośnie ewentualnego puczu wojskowego są jakkolwiek zgodne z rzeczywistością, ale poświęcę też osobny segment temu, jak wygląda życie cywilów i jak wygląda sytuacja cywilów z jednej strony na podbitych terenach, a także cywilów, którzy rozpoczęli masowy eksodus z północno-zachodniej Syrii, oraz skupię się już na końcu na tym wymiarze międzynarodowym, a mianowicie będę Państwa informował, jakie podejście do nowego rozdziału wojny syryjskiej mają państwa regionu, a także świata. Na początku zachęcam Państwa do polubienia i skomentowania tego nagrania. W ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców, a także przede wszystkim w rozwoju tego kanału. To mała rzecz, ale ma dla nas niebagatelne znaczenie. W takim razie mogę już płynnie przejść do omówienia sytuacji na terenie Syrii. Jak Państwu oczywiście mówiłem w tych ostatnich 2 odcinkach, 27 listopada bojownicy Hayat Tahrir al-Sham, czyli dżihadystycznej, fundamentalistycznie sunnickiej organizacji pod dowództwem Abu Muhammada al-Dżulaniego, niegdyś powiązanego z Al-Kaidą, który deklaratywnie te więzy zależności z tą terrorystyczną organizacją zerwał, ale jaka jest rzeczywistość do końca nie wiemy, zwłaszcza w tym wymiarze tego, czy Dżulani faktycznie się zmienił, gdyż deklaratywnie zerwał z tymi powiązaniami, z dżihadyzmem, z sunnickim fundamentalizmem,
i przeszedł na nieco bardziej umiarkowane pozycje, ale wydaje się, iż prawdopodobnie może być to jedynie pewnego rodzaju gra z jego strony, aby uzyskać większe poparcie i uzyskać przede wszystkim poparcie ze strony państw trzecich, głównie mocarstw, które mogłyby go zaakceptować jako gubernatora pewnej części Syrii, a być może ewentualnie przywódcę tego państwa, gdyż jak się wydaje, jego aspiracje wykraczają daleko dalej niż zajęcie samego Aleppo. A więc 27 listopada Hayat Tahrir al-Sham przeprowadziło to niespodziewane uderzenie na zachodnie przedmieścia miasta i w szybkim tempie pokonało syryjską obronę. O tym, dlaczego mówiłem w ostatnich odcinkach raportu, więc zachęcam ewentualnie do ich odtworzenia. A z 29 listopada drugą operację ofensywną, niezależną od tej, którą prowadzi Hayat Tahrir al-Sham, rozpoczęła tak zwana Narodowa Armia Syryjska, czyli konglomerat kilkudziesięciu różnych organizacji sunnickiego dżihadyzmu, w całości powiązanych i zależnych od Turcji, jednocześnie ideologicznie związane z tureckim nacjonalizmem, z ideologią szarych wilków, bojowników dżihadystów, którzy byliby prawdopodobnie w wielu wypadkach zadowoleni z powstania Wielkiej Turcji i przyłączenia północnej, a najlepiej całej Syrii do państwa tureckiego. Tu na marginesie można zaznaczyć, iż bojownicy Narodowej Armii Syryjskiej byli przez Ankarę w przeszłości wykorzystywani jako siły zastępcze celem wsparcia działań m.in. Azerbejdżanu w Górskim Karabachu przeciwko Ormianom. Bojownicy NSA tam właśnie walczyli. Byli również wykorzystani w ramach wojny domowej w Libii, gdzie wsparły rząd w Trypolisie po przerzuceniu ich tam przez tureckie lotnictwo. Niemniej 29 listopada bojownicy Narodowej Armii Syryjskiej uderzyli na północ od Aleppo z obszaru będącego uprzednio pod ich kontrolą, a więc z rejonu miasta Al-Bab, a także Azaz, na południe, na kierunku miasteczka Tadif, będącego uprzednio pod kontrolą wojsk syryjskich. Tu na marginesie krótka tylko notka, kto z kim i dlaczego. Mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, ale być może mamy tutaj szereg nowych odbiorców. Północno-zachodnią część kraju kontrolowało wspomniane Hayat Tahrir al-Sham. Organizacja dżihadystyczna w przeszłości powiązana z Al-Kaidą deklaratywnie zerwała te więzy zależności. Jaka jest rzeczywistość, do końca nie wiemy. Udziela jej Turcja mocnego wsparcia finansowego, zbrojeniowego, szkoleniowego i również innych form wsparcia, ale jednocześnie Hayat Tahrir al-Sham w swoich decyzjach jest niezależna od działań Turcji. Giulani jako lider tej organizacji podejmuje działania w sposób niezależny. Turcja nie ma na niego maksymalnego wpływu, w przeciwieństwie do wspomnianej Narodowej Armii Syryjskiej, czyli siły, która kontrolowała północ Syrii, a przede wszystkim pas przygraniczny pomiędzy Turcją a Syrią. Ta siła z kolei jest w całości zależna od decyzji podejmowanych w Ankarze i wykonuje po prostu rozkazy Turcji. Trzecią siłą, na którą powinniśmy zwracać uwagę, jest oczywiście syryjska armia arabska, siła rządowa, państwowa, państwa rządzonego przez Bashara al-Assada. Czwartą siłą są syryjskie siły demokratyczne zdominowane przez Kurdów, ale są tam również aktywne grupy arabskie. Syryjskie siły demokratyczne oznaczone kolorem żółtym kontrolują wschód kraju. Na czerwono oznaczone są na tej mapie wojska rządowe, syryjska armia arabska, ciemniejszym kolorem zielonym Hayat Tahrir al-Sham, jaśniejszym kolorem zielonym Narodowa Armia Syryjska, kolorem pomarańczowym obszary sporne, które są dzielone pomiędzy syryjskie siły demokratyczne a syryjską armią arabską, pomiędzy Kurdów a siły Bashara al-Assada. I jeżeli Państwo mają już tą wstępną wiedzę, to możemy powrócić do mapy i tego, co działo się po 29 listopada. Jak wspomniałem, wtedy Narodowa Armia Syryjska uderzyła z rejonu Al-Bab na południe, przełamując bardzo szybko obronę wojsk syryjskich, której właściwie tam nie było, bo uprzednio syryjska armia arabska wycofała się z tego obszaru na południe, opuszczając ten obszar podobnie jak wcześniej opuściła miasto Aleppo i większość obszarów na północ i południe od niego. Właściwie w rejonie Aleppo nie było żadnych walk pomiędzy wojskami rządowymi, pomiędzy syryjską armią a grupami dżihadystycznymi, gdyż po przełamaniu pierwszej linii obrony
syryjska armia w sposób mniej lub bardziej zorganizowany wycofała się. Mniej lub bardziej zorganizowany, bo widać było kolumny wojsk pancernych, zmechanizowanych, zmotoryzowanych, które wycofywały się na południe przez drogę przez Al-Safirem, dalej Hanasir w kierunku Hamy, co świadczyło o właśnie tej organizacji, ale z drugiej strony mieliśmy masę porzuconego sprzętu, przede wszystkim stanowisk artyleryjskich, a także porzuconych pojazdów na poboczu, gdyż wraz z tym, jak jakikolwiek pojazd się psuł, to został porzucany, a żołnierze wycofywali się dalej. Nie wszyscy jednak zdążyli wycofać się w porę, ale do tego przejdziemy za chwilę. Mieliśmy więc kilka osi natarcia. Z zachodu uderzało Hayat Tahrir al-Sham, które zajęło większą część Aleppo. Z północy uderzyła Narodowa Armia Syryjska, która wdarła się pomiędzy pozycję Hayat Tahrir al-Sham z jednej strony, a z drugiej Kurdów, ale w tym samym czasie, gdy Narodowa Armia Syryjska uderzała z Al-Bab na południe, a syryjska armia wycofywała się w kierunku południowym, w kierunku prowincji Hama i miasta o tej samej nazwie, syryjskie siły demokratyczne, czyli Kurdowie głównie, zaczęli wchodzić na obszary będące uprzednio pod kontrolą syryjskiej armii, być może w ramach pewnych porozumień. W ten sposób dotarli oni bezpośrednio aż do miasta Aleppo od wschodu, zajmując po drodze takie miejscowości jak Deir Hafir, Najrab czy samego lotniska, międzynarodowego lotniska w Aleppo, łącząc się przynajmniej tymczasowo z kurdyjską dzielnicą w Aleppo Sheikh Maskut. W ten sposób powstał obszar pod kurdyjską kontrolą, który mógłby zatrzymać postępy Narodowej Armii Syryjskiej, które szły z północy. Oddzieliło to oddziały dżihadystyczne kontrolowane przez Turcję z jednej strony na północy, a na południu uciekającą, wycofującą się syryjską armią. Tylko że to tych postępów nie zatrzymało, gdyż niemal od razu oddziały Narodowej Armii Syryjskiej zaczęły z marszu wchodzić na te tereny będące pod krótką kontrolą syryjskich sił demokratycznych, czyli głównie Kurdów. Część z tych obszarów została przekazana SNA przez Kurdów po tym, jak oni się wycofali. W innych rejonach doszło do krótkich walk, ale bez powodzenia dla strony kurdyjskiej. W ten sposób rejony takie jak Deir Hafir, lotnisko wojskowe, Kuvers czy obszar lotniska międzynarodowego w Aleppo dostały się pod kontrolę Syryjskiej Armii Narodowej, czyli organizacji dżihadystycznej powiązanej w całości z Turcją. W tym samym czasie protureccy dżihadyści z SNA opanowali takie miejscowości jak Tal Aran czy wspomnianą wcześniej Al-Safirem, dochodząc aż do okolic miasta Kanasir wzdłuż głównej drogi wykorzystywanej w ostatnim czasie walk w rejonie Aleppo przez syryjską armię pomiędzy Damaszkiem a Aleppo, czyli drogą przez Al-Safirem, Kanasir i dalej w kierunku Hamy, jeszcze dalej Damaszku. To przecięło ostatnią drogę ewakuacyjną dla syryjskich wojsk oraz cywilów, którzy uciekali z miasta. I z uwagi na przecięcie tej drogi wiele oddziałów maruderów syryjskiej armii, którzy nie zdążyli się ewakuować wcześniej, dostało się w zasadzki organizowane przez organizacje dżihadystyczne. Wielu syryjskich żołnierzy poległo, przynajmniej kilkudziesięciu, prawdopodobnie wielu więcej dostało się do niewoli. Ich los jest nieznany, ale biorąc pod uwagę przeszłość, może być taki, że zostaną oni zamordowani przez dżihadystów. W rejonie Al-Safiry do niewoli SNA dostało się również prawdopodobnie około 2000 cywilów, szyickich cywilów, którzy uprzednio zostali ewakuowani z szyickich miast Nubl i Zara na północ od Aleppo, ale nie zdążyli zostać oni ewakuowani dalej, gdyż postępy organizacji dżihadystycznych w tym rejonie były tak szybkie. Istotne jest również to, że postępy SNA były tak sprawne i tak błyskawiczne, że syryjska armia nie zdążyła w porę ewakuować swoich baz wojskowych, m.in. lotniska wojskowego Kuwejr na kilkanaście kilometrów na wschód od Aleppo. Na tym lotnisku dżihadyści z SNA zdobyli kilka sprawnych samolotów bojowych L-39 Albatros, prawdopodobnie MiG-21, kilka śmigłowców, kilka zestawów radarowych, a także systemy przeciwlotnicze Pancyr. W nocy, ostatniej nocy, a więc z 30 listopada na 1 grudnia teren lotniska był bombardowany przez rosyjskie lotnictwo, więc być może część z tych łupów została na skutek tych bombardowań zniszczona, ale sam fakt tego, iż syryjskie wojska porzuciły operacyjne lotnisko, nie broniąc się na nim nawet, już świadczy o skali dezorganizacji tej armii, a przypomnę tylko, że w przeszłości
Przez około 3 lata lotnisko Kuwer broniło się w pełnym oblężeniu, całkowitym otoczeniu przed bojownikami państwa islamskiego, którzy prowadzili kilkanaście operacji ofensywnych celem zdobycia tego lotniska. One wszystkie zakończyły się niepowodzeniem, aż ostatecznie po tych 3 latach do oblężonych żołnierzy przebili się z zewnątrz syryjscy żołnierze z niegdyś oddziałów Tygrysa, wyswobadzając tych oblężonych żołnierzy. Nic takiego się już nie powtarza. To znaczy wszystkie niegdyś twierdze syryjskiej armii w rejonie Alep, w samym mieście pod nim, w jego okolicach, które przed laty stanowiły twierdzę nie do zdobycia dla organizacji dżihadystycznych, niezależnie od tego, czy było to państwo islamskie, Jabhat al-Nusra, Hayat Tahrir al-Sham, czy inne organizacje, wszystkie one nie były bronione w ostatnich dniach. Ze wszystkich tych miejsc syryjscy żołnierze wycofali się w całkowitym popłochu. No i tu pojawia się też ten wątek pętli decyzyjnej i rozkazów, które były wydawane wobec syryjskich żołnierzy, a mianowicie rozkaz był zasadniczo tylko jeden: wycofywać się, nie bronić się, opuszczać pozycje i wycofywać się na kolejne pozycje. To budzi duże wątpliwości co do tego, co działo się w rzeczywistości w Damaszku. Krążyły pogłoski o jakimś puczu, zamachu stanu ze strony niektórych syryjskich dowódców, którzy mogliby być powiązani z Dżulanim, i sama ta działalność tych dowódców w Damaszku byłaby czasowo powiązana z operacją ofensywną prowadzoną przez Hayat Tahrir al-Sham. Miałoby to sens oczywiście, bo widać było wyraźnie, iż opór w ogóle nie był stawiany na żadnym etapie, a armia wycofywała się w miarę w porządku operacyjnym w kierunku południowym aż do Hamy, skąd zresztą również pojawił się rozkaz o odwrocie i wczoraj, czyli 30 listopada, wojska syryjskie najpierw wycofały się z Hamy dalej w kierunku Homs, a niedługo później do Hamy wróciły, wycofując się uprzednio z głównej linii obronnej na północ od Hamy, i po pewnym czasie do tego obszaru musiały wracać, gdyż pojawiły się nowe rozkazy. Te nowe rozkazy pojawiły się wraz z tym, jak syryjski prezydent Bashar al-Assad wrócił do Syrii z Moskwy. Być może w międzyczasie doszło do jakichś przetasowań w samym Damaszku, pucz ewentualny został zlikwidowany, chociaż na sam fakt organizacji tego puczu, zamachu stanu, buntu oficerów nie ma żadnego dowodu, ale nie należy tego scenariusza wykluczać, bo sam fakt tych dziwnych rozkazów jest dość zastanawiający. Wróćmy jednak do mapy i sytuacji w tym momencie. Najpierw mówimy o tych postępach prowadzonych przez syryjską Armię Narodową. Ona z marszu zaczęła wchodzić na tereny opuszczane przez wojska syryjskie, jednocześnie szybko opanowując te obszary, na które na krótko weszli bojownicy kurdyjscy z syryjskich sił narodowych. Efektem tego było zajęcie Al-Safiry, Kanasiru, lotniska Kuvers, a także wschodnich dzielnic Aleppo, w tym lotniska międzynarodowego Najrab czy strefy przemysłowej bezpośrednio na wschód od samego Aleppo. Na wielu terenach, gdzie wchodzili bojownicy dżihadyści z syryjskiej Armii Narodowej, doszło do grabieży, porwań ludności cywilnej, kradzieży i niszczenia dobytku mienia cywilnego. Raporty na ten temat pochodziły ze źródeł rebelianckich i to dość istotne, bo gdyby to były źródła prorządowe, proasadowe czy prowojskowe, proarmijne, no to mogłoby to budzić pewne wątpliwości co do ich rzetelności, ale wraz z tym, jak te informacje były rozpowszechniane przez sympatyków albo członków organizacji dżihadystycznych, rebelianckich, takich wątpliwości było już dużo mniej. Nie jest to niczym zaskakującym, bo w wielu latach poprzednich, gdy SNA atakowała na tereny zajmowane przez Kurdów, również dochodziło do licznych grabieży, porwań i działań o charakterze czystek etnicznych. Być może w chwili obecnej będziemy obserwowali podobne zdarzenia. Pojawiły się już pierwsze dowody na zbrodnie wojenne popełnione przez dżihadystów i mordowanie branych do niewoli syryjskich żołnierzy. Nie jest to niczym zaskakującym, gdyż tego typu wydarzenia miały miejsce już niejednokrotnie w przeszłości. Tu może to być dość istotne, zważywszy na fakt, iż lider Hayat Tahrir al-Sham, czyli tej drugiej organizacji, która atakowała z zachodu, z Idlib, sygnalizował, iż tego typu wydarzenia nie będą miały miejsca, iż żołnierze syryjscy, którzy się poddadzą, będą dobrze traktowani. No, aktualne nagrania, na których widać bojowników Hayat Tahrir al-Sham rozstrzeliwujących syryjskich żołnierzy, temu przeczą. Finalnie bojownicy, dżihadyści z Narodowej Armii Syryjskiej dotarli aż do miasta Kanasir, przecięli drogę ewakuacyjną i w ten sposób odcięli ewentualnych maruderów, żołnierzy Armii Syryjskiej, którzy pozostali na północ w rejonie samego miasta, od możliwości ewakuacji się w kierunku południowym do Damaszku.
Aleppo zostało więc w całości opanowane przez organizacje dżihadystyczne, zachodnia, centralna część przez bojowników dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham, wschodnia przez bojowników dżihadystów z Narodowej Armii Syryjskiej. Jednak Aleppo nie upadło w całości, gdyż broni się tam cały czas przynajmniej dzielnica Sheikh Maskud, dzielnica kurdyjska kontrolowana przez kurdyjskich bojowników samoobrony od 2012 roku. Na terenie tej dzielnicy przebywa ponad 100 tysięcy cywilów, w chwili obecnej prawdopodobnie nawet więcej, gdyż niemal wszyscy chrześcijańscy mieszkańcy Aleppo, którzy nie zdążyli się ewakuować z miasta, a niemal nikt nie zdążył, gdyż miasto upadało tak szybko, ewakuowali się do wspomnianej dzielnicy kurdyjskiej w obawie przed zbrodniami popełnianymi przez sunnickich dżihadystów i w chwili obecnej znajdują się oni właśnie na terenach kontrolowanych przez Kurdów w tej dzielnicy. Wobec tego kurdyjskiego oporu prowadzone są działania zbrojne przez organizacje dżihadystyczne. Tu głównie Hayat Tahrir al-Sham prowadzi dość ograniczone wysiłki celem opanowania sytuacji w tej dzielnicy. Sama dzielnica jest oblężona, większego szturmu jeszcze nie było. Pozostając przy działaniach prowadzonych przez Narodową Armię Syryjską, zwróćmy się teraz na obszar na północ od miasta Aleppo, czyli okolic miasta Tal Rifat. Jest to obszar będący przed ofensywą z 27 listopada pod kontrolą mieszaną kurdyjską, bojowników kurdyjskich, wchodzących niejako w skład syryjskich sił demokratycznych, aczkolwiek nie do końca, bo są niejako od nich niezależni, a z drugiej strony częściowo mieliśmy tutaj kontrolę syryjskiej armii. Wraz z postępami dżihadystów na Aleppo syryjska armia się stąd wycofała bez walki, opuszczając swoje pozycje. Obszar ten pozostał pod pełną kontrolą bojowników kurdyjskich. Przez te 3 dni mieliśmy do czynienia z ograniczonymi starciami na linii frontu pomiędzy Kurdami a organizacjami dżihadystycznymi, głównie z Syryjskiej Armii Narodowej, ale 1 grudnia SNA rozpoczęła generalny szturm na Tal Rifat. W efekcie tego obrona kurdyjska została przełamana w godzinach popołudniowych 1 grudnia, a w chwili, gdy nagrywam dla Państwa te słowa, mamy już komunikaty i sygnały, a także raporty z obu stron co do tego, iż dżihadyści z Syryjskiej Armii Narodowej weszli do miasta Tal Rifat, uprzednio przejmując kontrolę, i to akurat jest już potwierdzone, nad miasteczkiem Minak, sąsiednim lotniskiem wojskowym o tej samej nazwie, wsią Maranas, a także szeregiem mniejszych miejscowości na północ i zachód od Tal Rifat. W trakcie działań ofensywnych prowadzonych przez Syryjską Armię Narodową, organizację dżihadystyczną, ta nazwa może być nieco myląca, nie mylić z Syryjską Armią Arabską, czyli siłą państwową rządową, działania prowadzone były z kilku kierunków. Ograniczone wsparcie było udzielane przez Turcję w postaci uderzeń artyleryjskich, przy czym sama SNA jest w całości kontrolowana przez Turcję. Rozkaz do tego uderzenia został wydany w Ankarze i o tym musimy pamiętać. Organizacja dżihadystyczna ma pełne wsparcie tureckie. Jest uzbrojona przez Turcję. Na Tal Rifat atakowała m.in. przy użyciu transporterów opancerzonych M113, podarowanych im zresztą przez Turcję, a Kurdowie, którzy bronili się w rejonie Tal Rifat, mogli liczyć na wsparcie rosyjskie, gdyż rosyjskie lotnictwo od kilku dni, dzisiaj te działania były najbardziej intensywne, bombardowało pozycje Syryjskiej Armii Narodowej na zapleczu, bombardowano wielokrotnie miasto Mara czy Al-Bab, Azaz, a także bezpośrednio udzielając wsparcia powietrznego na linii frontu. To niejako powstrzymało działania ofensywne ze strony dżihadystów, nieco je ograniczyło, ale nie było w stanie zatrzymać tych działań i uratować pozycji kurdyjskich. Kurdowie zaczęli się cofać, obszary będące pod ich kontrolą zaczęły upadać, ale to, co jest najistotniejsze, to fakt, że Kurdowie nie mają gdzie się wycofać. W chwili obecnej obszar ten jest w całości otoczony, oblężony. Kurdowie mogą się tylko cofać na kilka kilometrów na południe, ale tak czy inaczej mają przed sobą 2 wyjścia. Albo śmierć w boju, albo dostanie się do niewoli, która właściwie i tak oznaczać będzie śmierć poprzez rozstrzelanie albo inne formy egzekucji. Mało prawdopodobne jest to, by żołnierze kurdyjscy w starciu z dżihadystami z Syryjskiej Armii Narodowej, którzy Kurdów nienawidzą, mieli szansę na uratowanie swojego życia. Być może gdy te oddziały poddające się będą nieco większe, co zostanie uwiecznione na materiałach wizualnych i zamiast śmierci będą mogli liczyć na jakąś formę więzienia, ale jest to raczej scenariusz
mało prawdopodobny. Wobec tego Kurdowie raczej będą stawiać w wielu miejscach zaciekły opór, ale ich walka tak czy siak będzie daremna. W rejonie Tal Rifat, samego Aleppo, pozostały pojedyncze bastiony lojalistów, żołnierzy, którzy nie zdołali się wycofać, ale również i ich trud, i ich walka będzie daremna. Nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której odosobnione punkty oporu będą w stanie stawiać zorganizowany opór, nawet przy tym ograniczonym wsparciu powietrznym ze strony Rosji. Cały obszar w rejonie Aleppo dostanie się więc w ciągu najbliższych kilku, maksymalnie kilkunastu godzin pod pełną kontrolę organizacji dżihadystycznych. Z jednej strony Hayat Tahrir al-Sham, który ugruntował swoją pozycję w zachodnim, centralnym Aleppo, a także przede wszystkim na południe od tego miasta i na zachód od niego, na wschód od Aleppo i na północ od tego miasta, przede wszystkim na północny wschód i południowy wschód od Aleppo. Kontrolę ugruntuje Narodowa Armia Syryjska. Organizacje te ze sobą współdziałają, ale nie jest to jakiś stały i ścisły sojusz pomiędzy tymi ugrupowaniami, gdyż w przeszłości Hayat Tahrir al-Sham i ugrupowania wchodzące w skład Narodowej Armii Syryjskiej niejednokrotnie prowadziły ze sobą zaciekłe walki i mieliśmy do czynienia z wojną domową na łonie dżihadu. Istotne jest to, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni w odniesieniu do terenów kontrolowanych przez Kurdów na wschód od Aleppo, a tu musimy zwrócić uwagę na miasto Manbij. Z uwagi na działania prowadzone przez Syryjską Armię Narodową, czyli tą dżihadystyczną organizacją proturecką, syryjskie siły demokratyczne ogłosiły powszechną mobilizację i kierują w kierunku Manbij dodatkowe posiłki odwody celem wsparcia własnych działań obronnych. W istocie mamy więc do czynienia z maksymalną eskalacją konfliktu na terenie Syrii, gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi i ta skala eskalacji przebija właściwie niemal wszystko to, co obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jednocześnie mamy do czynienia z pełną eskalacją i wojną pomiędzy syryjską armią arabską z jednej strony, przeciwko której działa Hayat Tahrir al-Sham i Narodowa Armia Syryjska, z drugiej strony mamy osobną wojnę pomiędzy syryjskimi siłami demokratycznymi a Narodową Armią Syryjską. Siłą rzeczy może być tak, iż niejako z przymusu, nie z przekonania, syryjskie siły demokratyczne i syryjska armia arabska wejdą w pewną formę porozumienia i będą współdziałać celem odparcia wspólnego wroga, bo w istocie jednoczy ich wspólny wróg, czyli sunnickie organizacje dżihadystyczne i Turcja. Źródła ze strony tych organizacji protureckich sygnalizują, że w niedługim czasie mogą rozpocząć się aktywne działania ofensywne na kierunku wspomnianego miasta Manbij celem jego opanowania. Podobne działania mogą być przeprowadzone wzdłuż granicy turecko-syryjskiej celem wyparcia Kurdów z linii pasa granicznego, gdzie powinniśmy zwracać uwagę na miasto Kobane. Być może część z Państwa je kojarzy, gdyż kilka dobrych lat temu toczyły się tam ciężkie walki pomiędzy Kurdami a państwem islamskim. Kurdowie tę bitwę ostatecznie wygrali. Wsparcia udzielali im wtedy Amerykanie. Cały świat patrzał z uwagą na te zaciekłe walki i długą obronę kurdyjską, na ich opór, a w chwili obecnej przeciwko nim występują częściowo spadkobiercy, częściowo nie do końca ideologicznie te państwa islamskiego, czyli inne organizacje sunnickiego dżihadu, tym razem przy większym zaangażowaniu tureckim, z tym, że świat już niejako zamyka oczy, a tego wsparcia amerykańskiego nie widać. Wsparcia będzie prawdopodobnie udzielała Rosja, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że te obszary niejako są pod pewną formą protektoratu amerykańskiego, ewentualna ofensywa syryjskiej Armii Narodowej na Manbidża, tym bardziej na Kobanę, może skłonić już Waszyngton do jakiejś formy interwencji. Oznaczać to będzie więc jeszcze większą eskalację i włączenie się kolejnych regionalnych i światowych graczy do tego konfliktu syryjskiego po tych ponad 4 latach pauzy. Skoro omówiliśmy sobie sytuację w pobliżu granicy syryjsko-tureckiej, w okolicach miasta Aleppo, Manbij, teraz Kobane, a także wspomnianego Tal Rifat, możemy przejść trochę dalej na południe, w kierunku miasta Hama. Jak mówiłem Państwu wcześniej, syryjskie wojska, które opuszczały Aleppo, w tym doborowa 25. Dywizja Wojsk Specjalnych, Dywizja Specjalnego Przeznaczenia, jednostka elitarna dowodzona przez generała Suhejla al-Hassana, która poniosła pewne straty w trakcie walk o Saraki w ostatnim czasie, czyli miasto położone na południe od Aleppo wzdłuż drogi M5, opanowane przez Hayat Tahrir al-Sham
między 29 a 30 listopada, 30. Dywizja pancerna, jednostki zmechanizowane. Wszystkie te jednostki syryjskie opuszczały Aleppo przez drogę przez Al-Safirę Hanasir w kierunku Hamy, gdzie zaczęły koncentrować się syryjskie wojska, również te, które nadeszły z południa, z Damaszku, z okolic Lataki, Tartusu, także z pustyni syryjskiej. To w Hamie miała ustabilizować się syryjska obrona, ale jak mówiłem Państwu wcześniej, aż do końca listopada ze strony Damaszku płynęły rozkazy co do dalszego odwrotu. Wobec tego padł rozkaz wycofania się z miejscowości Maharda, Suran, Taibat al-Imam i Halfaja oraz leżących na północ od tej linii miast Morek, Latamina czy Makarba. Z tego obszaru syryjskie wojska na rozkaz wycofały się do Hamy, skąd miały wycofać się jeszcze dalej do Homs i odwrót z Hamy się rozpoczął. Tym samym syryjskie wojska opuściły bez walki, nawet bez podejścia do nich bojowników z Hayat Tahrir al-Sham, szereg obszarów łączących prowincję Idlib i Hama, bo wcześniej wycofały się z takich miast jak Han Sheikhun, Marat an-Numan. Wszystkie te obszary opuszczane były bez jakiegokolwiek wdawania się w walki. To są te kontrowersje, o których mówiłem wcześniej, czyli te dziwne rozkazy wydawane z Damaszku w stosunku do syryjskich oddziałów, do oddziałów syryjskiej armii. Jednak 30 listopada pod wieczór sytuacja się zmieniła. Oddziały syryjskie zaczęły wracać na opuszczone wcześniej pozycje. Powróciły one do Hamy, gdzie wcześniej zdążyły pojawić się komunikaty o przejęciu kontroli nad Hamą przez dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham. Prawdopodobnie w rejonie Hamy uaktywniły się uśpione komórki dżihadystów. Zresztą one uaktywniły się na terenie całej Syrii. Do tego przejdę za chwilę. Jednak Hama została zabezpieczona przez syryjskie wojska, które następnie ruszyły dalej na północ, przede wszystkim z okolic twierdzy lojalistów miejscowości Kamhana na północ od Hamy, w efekcie czego syryjskie wojska, m.in. z 25. Dywizji Wojsk Specjalnych, odzyskały kontrolę nad Muardis, Tayat al-Imam, Kaukab, Halfają, Mahardą, a w kolejnych godzinach wkroczyły także do Suran, Halfai, Lataminy. W chwili obecnej walki trwają gdzieś w okolicach miasta Morek, gdzie atakować mają żołnierze armii syryjskiej, ale mamy tutaj całą sprzeczność komunikatów. Z jednej strony jedne mówią o tym, iż syryjska armia naciera na północ w kierunku granicy prowincji Hama i Idlib, a więc w okolicach miasta Morek. Z drugiej strony mamy zapewnienia ze strony Hayat Tahrir al-Sham i środowisk powiązanych z tą organizacją co do dalszych postępów organizacji dżihadystycznych w kierunku Hamy. Sytuacja jest nie do końca jasna, ale z całą pewnością armia zaczęła organizować się na wysokości Hamy i następnie zabezpieczyła obszar bezpośrednio na północ od tego miasta, w tym przede wszystkim zabezpieczyła główną linię obrony Hamy na linii miasta Maharda-Suran. Na północ od Hamy w chwili obecnej z całą pewnością trwają ciężkie walki. Nie do końca wiadomo, o które miejscowości i miasta trwają te walki, ale te z całą pewnością się toczą. Syryjska armia tutaj już się nie wycofuje, tylko stawia mniej lub bardziej zorganizowany opór, a być może w niektórych miejscach przeszła nawet do ofensywy. Pewnego wsparcia udziela im rosyjskie lotnictwo, no ale skala rosyjskiego zaangażowania jest niewystarczająca do potrzeb, zwłaszcza, że rosyjskie lotnictwo musi obsłużyć niejako, cudzysłów, dwa fronty, czyli ten północny, gdzie walczą Kurdowie, i de facto południowy w okolicach Hamy, gdzie walczy syryjska armia. Rosyjski potencjał nie jest wystarczający ku temu. Do przełamania obrony syryjskich wojsk dżihadyści używają tej nowinki, o której mówiłem w ostatnich odcinkach raportu z Syrii, czyli dronów FPV. Broni, która na większą skalę zaczęła być używana w trakcie konfliktu ukraińskiego, ale to, że one pojawiły się w Syrii, nie oznacza jakiegokolwiek wsparcia ze strony ukraińskiego wywiadu, co niektórzy sugerują. To nie jest żadne rocket science, aby po obserwacji licznych materiałów, które są publicznie dostępne, stworzyć tego rodzaju uzbrojenie, a następnie zacząć je na froncie stosować. Syryjscy żołnierze są po prostu do tego całkowicie niedostosowani, nie znają reguł gry i prowadzi to do wysokich strat z jednej strony, a z drugiej strony wprowadza panikę w szeregach syryjskich żołnierzy, czego efektem były niejednokrotne odwroty. Samo użycie dronów FPV ma również to oblicze, że prowadzi do strat w syryjskim korpusie oficerskim. Dziś, czyli 1 grudnia, zginął dowódca
sił bezpieczeństwa w Hamie właśnie po uderzeniu w samochód, którym się poruszał przez dron FPV użyty przez Hayat Tahrir al-Sham. Wspomniane tu wielokrotnie miasto Hama ma kluczowe znaczenie w perspektywie rozwoju sytuacji w ramach wojny syryjskiej. Jego ewentualny upadek będzie wyznacznikiem tego, czy syryjska armia się rozleci całkowicie i czy Bashar al-Assad utrzyma jakąś formę władzy, czy mówiąc inaczej, przetrwa. Zajęcie Hamy przez dżihadystów otworzy drogę na miasto Homs. Opanowanie, czy też nawet podejście do Homs oznacza odcięcie matecznika Bashara al-Assada, czyli zdominowanej przez Alawitów prowincji Latakia, a także sąsiedniej nadmorskiej prowincji Tartus od stolicy Syrii Damaszku. De facto oznaczałoby to rozbicie terenów kontrolowanych przez Bashara al-Assada na dwie części, których nie byłby w stanie w żaden sposób połączyć i w perspektywie dalszej mogłoby to oznaczać jego upadek. Upadek Damaszku i konieczność wycofania się samego Bashara al-Assada drogą lotniczą do Lataki, gdzie mógłby mieć zbyt ograniczone siły, gdyż większa ich część byłaby w okolicach Damaszku. Podzielanie syryjskiej armii na część północną i południową z czasem doprowadziłoby ich do ich rozkładu, rozbicia, a następnie pełnej porażki. Z tego właśnie tytułu syryjska armia organizuje obronę na wysokości Hamy, a raczej na północ od niej, chcąc jak najbardziej odgrodzić oddziały dżihadystyczne od tego, aby mogły do Hamy podejść. Na chwilę obecną tą organizację obrony po stronie syryjskiej obserwujemy, ale w rzeczywistości do dużego uderzenia ze strony Hayat Tahrir al-Sham w tym rejonie jeszcze nie doszło. Nie wiadomo, czy to będzie miało miejsce. Być może konieczność oczyszczenia terenu i utrzymania następnie kontroli nad obszarami już zajętymi wykluczy możliwość przeprowadzenia w szybkim czasie dużej operacji ofensywnej, ale czas gra tu na korzyść Bashara al-Assada. Jeżeli będzie miał on od kilku dni do najlepiej kilku tygodni względnego spokoju, to ustabilizuje tutaj sytuację i zabezpieczy teren na północ od Hamy, a w tym samym czasie może dojść do niego wsparcie ze strony zagranicznej, o czym będę mówił dalej. Jeżeli dżihadyści uderzyliby szybciej, zależnie od tego, czy mają ku temu potencjał, mogliby rozbić syryjską obronę, wejść do Hamy i zakończyć całą sytuację. Przejdźmy teraz do działań na pozostałych odcinkach, gdyż nie jest tak, że walki wybuchają tylko tam, gdzie naciera Hayat Tahrir al-Sham bądź też Narodowa Armia Syryjska. W istocie do ognisk oporu oddolnych mamy do czynienia na terenie całej Syrii. To, o czym mówiłem w ostatnim odcinku raportu, czyli moja obawa wobec tego, że w związku z gigantycznym sukcesem dżihadystów z ukrycia wyjdą uśpione komórki pro-rebelianckie czy też pro-dżihadystyczne, które zaczną tworzyć odosobnione punkty oporu na terenie całej Syrii. One już pojawiły się w samym Aleppo, jeszcze przed upadkiem miasta, co też doprowadziło do zwiększonego chaosu w szeregach syryjskiej armii i jeszcze szybszego upadku miasta. Uśpione komórki dokonywały aktów sabotażu i przede wszystkim zabójstw dowódców syryjskiej armii i sojuszników, między innymi oficerów irańskich, ale do podobnych wystąpień, chociaż na inną skalę, doszło również na terenach na południe od linii frontu, we wspomnianej Hamie, w Homs, w mieście Al-Rastan pomiędzy Hamą a Homs, w Damaszku, w Al-Suwejdzie, w Darze na południu. Wszędzie tam doszło do wystąpień środowisk opozycyjnych, prorebelianckich czy też prodżihadystycznych. Niektóre z nich miały charakter zbrojny, gdzie dochodziło do napaści na funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa bądź też wojsk, do zajmowania punktów kontrolnych. Niektóre z nich miały charakter wystąpień pokojowych i manifestacji pod flagami czy to tak zwanej Wolnej Armii Syryjskiej, czy też organizacji dżihadystycznych. Do tej pory skala tych wystąpień nie była znacząca i nie prowadzi ona do dużych problemów po stronie syryjskiej, ale wraz z tym, jak armia zaczyna wycofywać się z obszarów będących de facto pod kontrolą Asada, czyli z okolic Damaszku, wspomnianego Homs, Lataki, Tartus, czy położonych na południu Dary oraz Suwajdy, celem wzmocnienia linii frontu na północy, skala tych wystąpień może rosnąć, a potencjał, którym dysponuje Bashar al-Assad, będzie niewystarczający ku temu, aby zabezpieczyć teren całego państwa, który pozostaje pod jego kontrolą. A to związane jest z tym, o czym mówiłem w ostatnim odcinku raportu, czyli z demobilizacją, która nastąpiła latem tego roku w szeregach syryjskiej armii, ze względu na koszty utrzymania tak dużej struktury wojskowej,
Ta demobilizacja doprowadziła do problemów kadrowych, do szkieletowych załóg na linii frontu i do następnie szybkich, gwałtownych postępów w trakcie ofensywy organizacji dżihadystycznych. Syryjska armia jest po prostu za mała ku temu, aby zabezpieczyć całą linię frontu i jednocześnie zabezpieczyć zaplecze, gdzie cały czas mamy do czynienia z aktywnością opozycji, rebeliantów, organizacji i jednostek o proweniencji prodżihadystycznej. Pojawiają się również informacje co do tego, że wojska syryjskie będą opuszczać również wschodnią Syrię. Z całą pewnością wycofały się z okolic miasta Al-Raqqa, gdzie część obszarów była de facto pod kontrolą syryjskiej armii, częściowo pod kontrolą syryjskich sił demokratycznych, gdyż ta skala współpracy pomiędzy tymi strukturami była dość znacząca. Niektóre obszary były oddawane syryjskim wojskom przez syryjskie siły demokratyczne na przestrzeni ostatnich lat. Prawdopodobnie dochodzi również do odwrotu lub dojdzie do odwrotu syryjskich wojsk w okolicach miasta Deir ez-Zor. Obszary te więc przejdą praktycznie na pewno pod kontrolę syryjskich sił demokratycznych, chociaż pojawiają się sygnały co do tego, że organizacje rebelianckie będące pod protektoratem amerykańskim, które stacjonują w bazie Al-Tanf w południowo-zachodniej Syrii, przeprowadzają już wypady w kierunku Deir ez-Zor. Skala możliwości tych struktur jest niewielka, bo sama liczebność tych oddziałów jest nieznacząca, no ale tego typu aktywność jest już prowadzona. Mało tego, w ostatnim czasie niejako spod kamienia, z pustyni wyszli bojownicy Państwa Islamskiego, organizacji przecież rozbitej, ale nadal funkcjonującej na pustyni syryjskiej i oddziały, żołnierze, bojownicy tej organizacji terrorystycznej wczoraj przeprowadzili uderzenie na właśnie pustyni syryjskiej, na jedną z miejscowości kontrolowanej przez syryjskie wojska. Atak ten został odparty, ale sam fakt tego, iż dochodzi do destabilizacji Syrii, będzie powodował wzmocnienie takich struktur terrorystycznych jak właśnie Państwo Islamskie, które może chcieć wykorzystać ten ogólny chaos, który zapanował w Syrii, gdzie mamy wojnę wszystkich ze wszystkimi. Przejdźmy więc do tych wątków, o których mówiłem na początku, czyli wpływu na cywilów oraz działań państw trzecich i struktur niepaństwowych wobec konfliktu syryjskiego. Najpierw cywile. Jak mówiłem, większość chrześcijan, która funkcjonowała, mieszkała w Aleppo i która zdążyła sobie tam ułożyć życie przez ostatnie 8 lat, bo przecież Aleppo zostało w całości wyzwolone przez syryjskie wojska w 2016 roku. Ludzie zdążyli sobie tam odbudować biznesy, życie, pozakładać rodziny, odbudować bądź też pobudować domy. Większość chrześcijan wycofała się do kurdyjskiej dzielnicy Sheikh Maskud i tam do chwili obecnej przebywa. Ci chrześcijanie, którzy pozostali na miejscu, składają sprzeczne doniesienia. Niektórzy z nich mówią, że po raz pierwszy od lat zaczął płynąć do ich mieszkań prąd, że pojawiły się otwarte piekarnie, że sytuacja ekonomiczna poprawia się i to nie jest niczym zaskakującym, bo Hayat Tahrir al-Sham chce wprowadzić od razu pewną formę normalności dzięki wsparciu tureckiemu, które oczywiście to wszystko finansuje, ale z drugiej strony mamy raporty co do pewnych form prześladowań wymierzonych w chrześcijan, godziny policyjnej, zakazu opuszczania własnych domów, niszczeniu symboli chrześcijańskich, czy choćby choinek, które już pojawiły się na ulicach Aleppo w związku ze zbliżającymi się świętami. W odniesieniu do innych mniejszości, tak jak szyicka, która mieszkała głównie w obszarze Nubl i Zara na północ od Aleppo, to tak jak mówiłem wcześniej, część z tych mieszkańców zdążyła się ewakuować w pierwszych godzinach po operacji HTS-u z 27 listopada, jednak część z nich nie zdążyła uciec daleko, gdyż wpadła w ręce bojowników Narodowej Armii Syryjskiej w okolicach wspomnianej wcześniej Al-Safir. Ulice, drogi pomiędzy Aleppo, Hamą, Homs, Damaszkiem są do chwili obecnej maksymalnie zakorkowane w związku z ogromnym eksodusem ludności cywilnej, która obawia się przyszłości pod rządami Hayat Tahrir al-Sham bądź też Narodowej Armii Syryjskiej. Ta druga prowadzi rzeczywiście grabieże, kradzieże, działania wymierzone w ludność cywilną na opanowywanych przez siebie obszarach. Jeżeli chodzi o obszary będące pod kontrolą Hayat Tahrir al-Sham, to skala tego typu doniesień jest dużo jednak mniejsza. Ta karność w strukturach Hayat Tahrir al-Sham jest większa niż w środowisku o dużo mniejszej organizacji, jaką jest wspomniana Narodowa Armia Syryjska. To, co jest jednak istotne, to fakt, że ludność mieszkająca na obszarach będących pod kontrolą
armii syryjskiej, będących pod kontrolą administracji państwa syryjskiego jeszcze przed działaniami ofensywnymi prowadzonymi przez Hayat Tahrir al-Sham bądź też Narodową Armię Syryjską, była bierna w większości wypadków, więc albo uciekała, albo pozostała na miejscu, w przeciwieństwie do tego, co obserwowaliśmy po roku 2012, gdzie wielokrotnie dochodziło do oddolnych aktów organizacji i bronienia własnych środowisk, własnych dzielnic, miejscowości, wsi, miasteczek czy domów przed organizacjami dżihadu. Teraz mamy całkowitą apatię, bierność, próbę ratowania własnego życia, a nie gotowość do obrony własnych siedlisk i wystąpień w obronie struktury państwa syryjskiego w obronie Bashara al-Assada. Tego w chwili obecnej nie ma, co jednocześnie w łączności z mniejszym potencjałem syryjskiej armii daje ten obraz, który w chwili obecnej obserwujemy, czyli raptowne zajmowanie kolejnych terenów przez organizacje dżihadystyczne. Na koniec obiecałem Państwu omówienie zaangażowania państw trzecich. To jest niezwykle istotne, gdyż w rzeczywistości przecież na przestrzeni tych ostatnich ponad 12 lat szereg aktorów państwowych i niepaństwowych, mocarstw regionalnych, światowych zaangażowanych było w wojnę syryjską po różnych stronach. Część z tych państw to zaangażowanie utrzymuje, inne to zaangażowanie zakończyły. Część z tych państw zmieniała stronę i kończyła zaangażowanie po jednej, zaczynała po drugiej. Jak wygląda sytuacja w chwili obecnej? Niektórzy sugerują, iż cała ofensywa Hayat Tahrir al-Sham zorganizowana była przez Turcję. Nie ma na to żadnych dowodów. HTS-owi nie zostało udzielone żadne bezpośrednie wsparcie ze strony tureckiej, nie było wsparcia tureckiej artylerii na dużą skalę poza pojedynczymi ostrzałami, nie było wsparcia przede wszystkim tureckiego lotnictwa, nie było wejścia wojsk tureckich na teren Syrii większego niż miało miejsce wcześniej, nie było bezpośredniego zaangażowania się na froncie tureckich żołnierzy, a miało to miejsce przecież w przeszłości w ramach operacji prowadzonych przez Narodową Armię Syryjską w północnej Syrii. Moja robocza teza jest taka, iż w obawie przed tym, że dojdzie do normalizacji pomiędzy Turcją a Syrią, Abu Muhammad al-Julani, czyli lider Hayat Tahrir al-Sham, wyszedł przed szereg i samodzielnie rozpoczął operację ofensywną. Był ku temu zdolny, HTS ma wszelkie zdolności, środki ku temu, aby przeprowadzić tak dużą operację. Niejednokrotnie już przeprowadzał duże operacje zbrojne na przestrzeni ostatnich lat przed 2020 rokiem. I ta operacja służyła temu, aby zatrzymać te działania normalizacyjne. Obawiał się on tego i prawdopodobnie słusznie, że wraz z tym, gdyby doszło do pojednania pomiędzy Erdoğanem a Assadem, to wsparcie ze strony Turcji dla struktur Hayat Tahrir al-Sham by się zakończyło, a wtedy organizacja ta musiałaby stanąć samotnie w perspektywie uderzenia armii syryjskiej, które zakończyłoby się jej pokonaniem. Ze względu na to wyprowadził cios uprzedzający, aby zmusić Recepa Tayyipa Erdoğana do jakichś działań i zatrzymania porozumień, dążeń do porozumienia z Assadem i to w chwili obecnej rzeczywiście ma miejsce. Wobec tego uważam, że te działania, które prowadzi w chwili obecnej Turcja, są niejako adaptacyjne względem tych, które przeprowadził Hayat Tahrir al-Sham. Maksymalne wzmacnianie się Giulaniego jako lidera będącego poza wpływami Turcji, znaczy niezależnego od działań Turcji, wymusiło na tej Turcji jakąś formę aktywności, czyli próbę zajęcia tego obszaru, który uda mu się zająć poprzez Narodową Armię Syryjską, tak aby uniemożliwić maksymalne wzmocnienie Giulaniego. Gdyż wbrew powszechnej opinii, silna pozycja Giulaniego nie do końca musi być w interesie Turcji, zważywszy właśnie na to, iż Giulani jest poza kontrolą turecką, w przeciwieństwie do Narodowej Armii Syryjskiej. Zresztą Turcja próbuje wykorzystać tę okazję do tego, aby rozprawić się ze swoim głównym przeciwnikiem, jakim są Kurdowie i syryjskie siły demokratyczne. Stąd właśnie wynikają te obecne działania prowadzone przez Narodową Armię Syryjską przeciwko Kurdom w Tal Rifat i prawdopodobne rychłe uderzenie NSA na Manbij. Pojawiły się sygnały co do tego, że wczoraj, czyli 30 listopada, delegacja ze strony Damaszku od Asada miała ruszyć do Anatolii na rozmowy ze stroną turecką, ale do tych rozmów albo nie doszło, albo nigdy nie miało dojść, chociaż samolot, który miał wystartować z Damaszku do Turcji, został jego rejs odwołany. Miał on rzeczywiście miejsce, znajdował się w rozpisce planowanych wylotów z lotniska w Damaszku. Recep Tayyip Erdoğan rzeczywiście chciał porozumienia z Assadem, ale w chwili obecnej, kiedy okazało się, że jest on słaby, że nie posiada on
potencjału ku temu, aby zabezpieczyć sytuację w Syrii, aby powstrzymać napór dżihadystów, te działania ze strony tureckiej mogą ulec zmianie i Erdoğan może wrócić do swojego dawnego planu, czyli siłowego obalenia syryjskiego prezydenta i zastąpienia go kimś innym, bądź też w najlepszym wypadku podporządkowania sobie części terytorium syryjskiego. Jeżeli chodzi o innych graczy państwowych, to mieliśmy do czynienia z kilkoma rozmowami telefonicznymi pomiędzy syryjskim prezydentem a liderami państw regionu. Bashar al-Assad rozmawiał z liderem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z prezydentem Iraku. Prowadzone były również rozmowy pomiędzy Damaszkiem a stolicą Jordanii Ammanem. Doszło również do rozmów z Bejrutem, czyli z Libanem. Wszystkie te państwa, liderzy wszystkich tych państw mieli właściwie jeden komunikat, że konieczne jest utrzymanie integralności terytorialnej Syrii i niejako dali oni do zrozumienia, że popierają cały czas Bashara al-Assada. Powód tego jest prosty i jasny, a mianowicie żadne z państw regionu, żadne z państw sąsiadujących z Syrią, ale także dalej, tu mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, regionu Bliskiego Wschodu, państw arabskich, nie chce, aby władzę w Syrii przejęła organizacja dżihadystyczna, organizacja skrajna, reprezentująca skrajny fundamentalizm sunnicki, gdyż prowadziłoby to do destabilizacji regionalnej. Syria stałaby się rozsadnikiem regionalnym, stałaby się wylęgarnią terroryzmu, który prowadziłby destabilizację w całym regionie, właśnie w tych państwach, o których wspomniałem, czego liderzy tych krajów się obawiają. Nie ma to jednak większego przełożenia na sytuację w Syrii, gdyż żadne z tych państw, ani Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Liban czy też Irak nie udzielą bezpośredniego wsparcia Asadowi z różnych względów. Asad może jednak liczyć na poparcie ze strony Iranu, Rosji, ale już nie Hezbollahu, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, ze względu na fakt, że Hezbollah jest bardzo osłabiony po walkach z Izraelem i utknął na terytorium Libanu z uwagi na fakt możliwości kolejnej ofensywy izraelskiej w niedługim czasie, a także zniszczenie dróg pomiędzy Libanem a Syrią. Asadowi wsparcia udzielić chcą i w jakiejś formie już udzielają szyickie bojówki z Iraku, które częściowo są już przerzucane na teren Syrii i będą miały duży wpływ na możliwość ustabilizowania sytuacji. Dziś do Damaszku przylecieć ma minister spraw zagranicznych Iranu, który zapewni prawdopodobnie Asada o dalszym wsparciu ze strony Iranu. Już mamy sygnały co do tego, że brygady fatymickie, czyli szyickie bojówki, w skład w który wchodzą nie tylko Irańczycy, ale również mieszkańcy Afganistanu, Pakistanu i innych państw, gdzie występuje mniejszość szyicka, będą przerzucane na terytorium Syrii celem wsparcia wysiłków wojskowych syryjskiej armii. Istotna jest jednak skala tego możliwego wsparcia, zaangażowania państw trzecich po stronie prezydenta Bashara al-Assada, także tempo przerzucania tych sił na terytorium Syrii. Jeżeli nie dotrą one na czas na terytorium Syrii, to idąc za ciosem, organizacje dżihadystyczne mogą szybko opanować sytuację w rejonie Hamy i Homs, a wtedy, mówiąc kolokwialnie, będzie już pozamiatane i nie będzie czego zbierać po państwie syryjskim. Jeżeli to wsparcie przyjdzie jednak na czas, to sytuację być może uda się ustabilizować, ale perspektywa tego, aby syryjskie wojska nawet z tym wsparciem zewnętrznym były w stanie odzyskać utracone już terytorium, jest niewielka. A syryjskie wojska utraciły do dziś w całości kontrolę nad prowincją Idlib i w całości, po raz pierwszy w historii, nigdy nie miało to miejsca od początku działań wojennych, w całości utraciły kontrolę nad prowincją Aleppo. Nie tylko nad samym miastem, ale nad całą prowincją. Możliwości odzyskania tych obszarów są bardzo ograniczone, zważywszy na te fakty, o których mówiłem dużo wcześniej. Mamy wreszcie Rosję i wsparcie rosyjskie dla Kurdów, ale też dla Bashara al-Assada. Tu najistotniejsze jest jednak to, że rosyjski potencjał wsparcia dla syryjskiej armii i Kurdów jest ograniczony z tego względu, z tego prostego względu, że Rosja sama prowadzi działania wojenne na Ukrainie i większość własnych sił, w tym sił powietrznych, angażuje na tym odcinku działań. Wobec tego nie jest w stanie przerzucić na terytorium Syrii dodatkowych oddziałów, w tym dodatkowych sił powietrznych lub ich wzmocnić celem wsparcia, udzielenia większego wsparcia Asadowi, co oznacza, że Asad jest w dużo gorszym położeniu niż był w roku 2015, kiedy wydawało się, iż z jego perspektywy sytuacja wyglądała najgorzej. Wtedy miał po swojej stronie Hezbollah, przynajmniej kilkanaście tysięcy doborowych żołnierzy zaprawionych w walkach miejskich. Miał po swojej stronie
do nawet kilkudziesięciu tysięcy bojowników szyickich z Iranu, Iraku, Afganistanu i Pakistanu. Teraz ich liczba jest dużo, dużo mniejsza, chociaż ten potencjał zostanie wzmocniony i miał po swojej stronie maksymalnie możliwie duży potencjał rosyjski. Teraz też jest on dużo, dużo mniejszy i jego wzmocnienie jest mało realne. Z drugiej strony siły, przeciwko którym walczą, są dużo silniejsze. Hayat Tahrir al-Sham przez ostatnie lata wyszkolił wiele doborowych oddziałów, otrzymał wsparcie tureckie, ma nowoczesne uzbrojenie, stosuje nowoczesne metody prowadzenia wojny, jak wspomniane drony FPV, termowizja czy noktowizja. Mamy silną strukturę de facto armijną, jaką jest Narodowa Armia Syryjska, dowodzona prawdopodobnie częściowo przez tureckich oficerów, której też nie było w 2015 roku. Wtedy mieliśmy cały konglomerat różnych niezależnych organizacji dżihadystycznych, które w niektórych wypadkach ze sobą współpracowały, ale nie było jednolitego dowództwa. Teraz to jednolite dowództwo jest, te organizacje są lepiej wyszkolone, są bardzo doświadczone, są lepiej uzbrojone, mają dużo większe morale, no bo przecież dopiero co odniosły największy sukces od 2012 roku. Sytuacja dla Asada jest po prostu dużo, dużo gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zbliżając się do końca, oczywiście do omawiania sytuacji na terenie Syrii będę wracał w kolejnych odcinków raportu z Syrii. Już jutro prawdopodobnie pojawi się odcinek raportu z frontu z wojny rosyjsko-ukraińskiej. Za dziś serdecznie Państwu dziękuję, ale na koniec jeszcze zachęcam Państwa jeszcze raz do wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu tego typu raporty, tego typu materiały mogą regularnie trafiać na nasz kanał, a wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Ład. Na koniec zachęcam też Państwa do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.